Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Studzienicznej, która do 1973 roku była samodzielną wioską, a obecnie jest częścią miasta Augustowa. Wioska jest obecnie ulicą o nazwie Studzieniczna. Spacer rozpoczynamy z parkingu położonego przed sanktuarium. Idziemy w jego stronę. Zanim dojdziemy do sanktuarium, dostrzegamy pierwszą atrakcję, jaką jest stół z najdłuższej deski na Podlasiu. Został on wykonany w 2019 roku i od 17 maja tego roku czeka na biesiadników odwiedzających sanktuarium w Studzienicznej. Stół powstał w 20-lecie wizyty papieża Jana Pawła II w tym miejscu. Stół zbudowany jest z 2 desek, z których każda ma 26 metrów długości. Deski wycięto ze świerka. Drzewo miało około 130 lat i 34 metry wysokości. Transport i obróbka materiału stanowiła duże wyzwanie. Miejscowe tartaki nie dysponowały sprzętem odpowiednim do wycięcia tak długiej deski. Jednak dzięki zaparciu i determinacji organizatorów udało się to zrobić. Przy stole w Studzienicznej może zasiąść jednocześnie ponad 100 osób. Po obejrzeniu stołu idziemy dalej w stronę sanktuarium. Jego początki sięgają 1715 roku, kiedy te tereny przekazano kamedułom z Wigier. Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej stoi w obrębie dawnych wysepek. Znajdowała się tam pustelnia, w której mieszkał po 1715 roku lub według innej wersji przed tą datą mnich z pobliskiego klasztoru kamedułów w Wigrach. Potem osiadł w tym miejscu inny pustelnik, były oficer polskiego wojska Wincenty Murawski albo Morawski, który zasłynął w okolicy jako człowiek pobożny oraz jako zielarz. Woda z wykopanej przez niego studni na mniejszej z wysp zwanej Nagrądziku pomagała podobno szczególnie w chorobach oczu. Początkowo obraz Matki Boskiej wisiał na dębie. W 1770 roku Murawski z ofiar zbudował tam kapliczkę. Natomiast obecna murowana kaplica stojąca na dębowych pniach pochodzi z 1872 roku i jest dziełem Ludwika Jeziorkowskiego, inżyniera pracującego przy budowie kanału augustowskiego. Zanim dojdziemy do tej kapliczki, trzeba zobaczyć kościół Matki Bożej Szkapleżnej, który jest po drodze. Ciekawą rzeczą jest to, że zdobienia w nim wykonane są z poroży dzikich zwierząt. Pierwszy drewniany kościół powstał w Studzienicznej w 1786 roku. Jednak w związku z rozwijającym się na wyspie jeziora Studzienicznego kultem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej postanowiono zbudować większy kościół. Kamień węgielny pod budowę obecnego, także drewnianego kościoła położono 16 kwietnia 1847 roku, zaś wyświęcono go w tym samym roku w dniu 25 lipca. Świątynia miała 23 metry długości, 11 metrów szerokości i 7 metrów wysokości. W środku znajdowały się 3 ołtarze, główny świętej Anny i boczne świętego Jana Nepomucena i świętej Tekli. W 1872 roku zakupiono obraz przedstawiający świętą Annę, Matkę Boską i Dzieciątko Jezus. Ołtarze zostały odrestaurowane w 1882 roku, zaś w 1905 roku przebudowane. Zakupiono też 6-głosowe organy. W roku 1873 kościół stał się siedzibą nowo powstałej parafii Matki Bożej Szkapleżnej. Po obejrzeniu kościoła w środku wychodzimy z niego na zewnątrz. Warto tutaj zwrócić jeszcze uwagę na drewnianą dzwonnicę. Kościół, który właśnie obejrzeliśmy, wchodzi w skład sanktuarium Matki Bożej Studzienniczańskiej oraz zabytkowego zespołu sakralnego. Idziemy dalej.
Idąc w kierunku kaplicy na wyspie, mijamy Dąb Niepodległości. Został on posadzony w 2018 roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przez myśliwych. Idziemy dalej. Na wprost przed nami jest przystań dla statków pasażerskich. Cubują tutaj statki przypływające z Augustowa. Po przypłynięciu jest czas na zwiedzanie tego miejsca, w tym oczywiście kaplicy Matki Bożej Studzienicznej. Sama przystań to tylko prosty trap do zejścia na ląd. Uwaga, niektóre rejsy z Augustowa są bez postoju tutaj, a niektóre z 20-minutowym postojem, który pozwala na szybką wizytę kaplicy. Czas trwania tego rejsu to około 3 godziny. Idziemy dalej. Z prawej strony widzimy ołtarz polowy umożliwiający nabożeństwa z większą ilością ludzi. Mijamy też 500-letni dom przypułkowy, piękny pomnik przyrody. Obok ołtarzu polowego widzimy pomnik ustawiony w stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Na kamieniu widnieje jego cytat: „Jeśli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?” Tuż obok możemy odnaleźć małe świerki, które wyrosły z nasion pobłogosławionych przez papieża Franciszka w 2017 roku. Zostały one posadzone tutaj w 2021 roku. Tuż przed groblą na wyspę z kaplicą widzimy jeszcze łódź dobrego połowu ryb „Wypłyń na głębię”. Symbolizuje ona chrześcijaństwo, które powinno się rozwijać i kiełkować w sercach coraz większej rzeszy ludzi. Przechodzimy przez krótką groblę usypaną w 1920 roku na wysepkę Grądzik. Już z oddali widzimy wybudowaną w 1872 roku kaplicę. Biała kaplica ma kształt ośmiobocznej rotundy zwieńczonej niewielką sygnaturką. Wewnątrz, w ołtarzu głównym, umieszczony został cudowny obraz Matki Bożej Studzienniczańskiej, ukoronowany w 1995 roku. Jest to XVIII-wieczna kopia ikony jasnogórskiej. Według tradycji obraz pułkowy ofiarowany przez żołnierzy napoleońskich jako wotum za szczęśliwy powrót z wyprawy moskiewskiej. O sile kultu Najświętszej Marii Panny w Studzienicznej świadczą liczne wota wyeksponowane w ołtarzu głównym oraz w wiszących obok gablotach. Obok kaplicy stoi przykryta gruntowym daszkiem studzienka, której woda ma uzdrawiającą moc. Wodę można sobie własnoręcznie pobrać ze studni za darmo do własnego pojemnika. A jeśli zapomnieliśmy wziąć ze sobą odpowiednią butelkę,
to obok na ścianie studni stoją już gotowe, napełnione wodą ze studni butelki, które można wziąć za pozostawieniem dobrowolnego datku. Obok studni, tuż nad brzegiem jeziora, stoi pomnik papieża Jana Pawła II. Odwiedził on Studzieniczną podczas swojej przedostatniej pielgrzymki do Polski w 1999 roku. Pomnik ten stoi w miejscu, gdzie przypłynął on statkiem Białej Floty. Należy zrobić sobie zdjęcie z tym pomnikiem, dotykając prawej ręki papieża. Wiele osób tak robi i dlatego ta ręka jest tak wypolerowana. Rozejrzyjmy się jeszcze po tej małej wysepce, co tutaj jeszcze jest. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, gdyż wkrótce ukażą się tutaj kolejne filmy o następnych miejscach i miejscowościach. Zobacz też zakładkę playlisty na tym kanale, bo może film o interesującej Ciebie miejscowości już nakręciłem. Napisz komentarz i kliknij łapkę w górę.